Dzień dobry. Dziś jest 11 stycznia, to znaczy, że za kilka dni zaczyna się wielki turniej tenisowy w Australii. I w związku z tym dziś słownictwo związane właśnie z rozpoczęciem turnieju. Ale najpierw krótkie migawki z Wiednia. W październiku, czyli przed kilkoma miesiącami, byłam w Wiedniu na turnieju tenisowym The Erste Bank Open, czyli ATP to był turniej, rozgrywany w Wiener Stadthalle. I tutaj widzimy rozgrzewkę. Jak jest ciepło po niemiecku? Warm. Jak będzie rozgrzewka? Jest kilka nazw. To może być das Aufwärmen, rozgrzewanie się. Albo to może być die Aufwärmung, rozgrzewka. To może być z angielskiego das Warm-up. To też nazywane jest eine Einspielzeit, czyli czas na wgranie się, rozegranie się, sich einspielen, tak, żeby coś się tak dopasować. Oder eine Aufwärmzeit, albo nazywane to jest właśnie czas na rozgrzanie, die Aufwärmzeit. Und das dauert 5 Minuten. Co tutaj jest wtedy robione? Dabei werden geübt, są trenowane, czyli dabei werden die Grundschläge und das Netzspiel sowie der Smash am Netz oder der Aufschlag mit reduzierter Geschwindigkeit geübt. Czyli die Grundschläge, podstawowe uderzenia, das Netzspiel, czyli gra przy siatce, der Smash am Netz, tak, czyli takie ściny przy siatce, und der Aufschlag, aufschlagen, serwować, mit reduzierter Geschwindigkeit. Geübt wird, geübt, werden geübt, jest trenowany, są trenowane. I przechodzimy już do słownictwa. Das erste Highlight des Tennisjahres steht an, die Australian Open. Jaki rodzajnik ma highlight? Das. Tutaj jest przymiotnik, a więc końcówka będzie tutaj e. Das erste. Das erste highlight, pierwsza atrakcja. Kogo czego? Roku tenisowego. Gdzie to mamy kogo czego? Tu mamy des Jahres. Tak, genitiv. Steht an, czasownik anstehen. Stać w kolejce po coś, albo to znaczy, że właśnie coś nas wkrótce oczekuje. Die Australian Open. I tutaj to jest ciekawostka, to Australian Open jest liczbą mnogą, ale tutaj tej liczby mnogiej nie widzimy. Dlaczego? Bo podmiotem jest das erste Highlight des Jahres. W związku z tym tutaj jest liczba pojedyncza. Die Topstars der Tenniswelt kämpfen vom 14. bis 28. Januar 2024 bei den Australian Open um den ersten Grand Slam-Titel des neuen Jahres. Największe gwiazdy, skoro tutaj jest liczba mnoga, no to tutaj mamy też kämpfen, tak? Kämpfen walczyć, der Kampf to jest walka. Kogo czego der Tenniswelt? Tutaj jest słowo die Welt. Gwiazdy, główne gwiazdy świata tenisowego walczą. I tutaj mamy teraz najczęstszy błąd, żeby pamiętać o tym, jak to się mówi. Vom, czyli to jest to jakby von dem, tak? I teraz tu mamy 14 z kropką. Czyli w tym momencie będziemy tutaj mieć odmieniany liczebnik porządkowy, tak? Czyli von dem 14, tutaj trzeba pamiętać o tej końcówce, bis do 28, tu można powiedzieć bis zum 28. O, coś takiego. Albo, uwaga, gdybym tego zum nie powiedziała, to też tak mogę powiedzieć, ja? Bis 28. Dlaczego? Bo bis w ogóle się łączy z czwartym przypadkiem, tak? A mogę to właściwie zmienić, o tak będzie może lepiej widoczne. Bei den Australian Open. Mówiłam, że to Open jest liczbą mnogą. Co widzimy tutaj? Gdzie? Bo tutaj jest en, tak? Die, der, den, die. To jest trzeci przypadek liczby mnogiej. Tutaj mieliśmy kämpfen, walczyć. I teraz jest walczyć o coś, prawda? Tutaj w tym momencie mamy Z którym przypadkiem łączy się Z czwartym. A więc den, tutaj mamy den Titel.
o tytuł. Tak, czyli jeszcze raz. Die Topstars der Tenniswelt kämpfen vom 14. bis 28. Januar 2024 bei den Australian Open um den ersten Grand Slam-Titel des neuen Jahres. Tu znowu mamy des Jahres, tak jak w pierwszym zdaniu, a tutaj mamy ersten. Teoretycznie mogłabym to tak zapisać. O, tylko muszę pamiętać o tej kropeczce. Kolejna informacja o tym. Vom 14. bis 28. Januar finden die Australian Open 2024 statt. Czasownik stattfinden, odbywać się, mieć miejsce. I tutaj już widzimy, że ten Australian Open to jest liczba mnoga w języku niemieckim, dlatego tu jest finden, a nie findet. Kolejna informacja. Es ist der erste Grand Slam des Jahres. Czyli tutaj mamy der erste, czyli der Slam, tak? Pierwszy szlem. Kogo czego des Jahres. I znowu taki ładny genitiv. Die Tennisszene freut sich auf den ersten Grand Slam des neuen Jahres. Tutaj mamy dwie literki S, ale to one są tak jakby kompletnie ze sobą niepołączone. Dlatego, że tutaj mamy tenis i scenę, czyli scena tenisowa. Die Tennisszene freut sich, cieszy się, auf, sich freuen, przypominam, ma dwa przyimki. Albo cieszę się z tego, co będzie w przyszłości i to będzie tutaj freut sich auf, cieszę się na, albo cieszę się z tego, co już mam, to wtedy będzie sich freuen über. Auf na przyszłość, über to, co już mam, czyli na przeszłość lub teraźniejszość. Jeżeli dostałam coś w prezencie, to to jest über. Jeżeli będę miała urodziny i dostanę coś w prezencie, to cieszę się auf, czyli na ten prezent. Tutaj mamy der Slam, tak? Tam było der Titel, tu jest der Slam. Des neuen Jahres. Znowu genitiv, prawda? Nie uciekniemy od genitivu. Tu końcówka poprawna przymiotnika. Vom 14. bis zum 28. Januar treten die besten Tennisspieler und Spielerinnen der Welt in Melbourne zum ersten Grand Slam des Jahres an. Tam mieliśmy anstehen, że coś jest już w kolejce, że czeka na nas. A tutaj mamy czasownik antreten, czyli aktywny. Antreten. Antreten, czyli przystępować. Przystępować, z jakim przyimkiem się łączy? Przystępować, ja przystępuję do kogo czego. Gdzie tutaj jest to do? Zum, no nie? Czyli antreten zu. Tutaj mamy znowu to vom, jest dobre, ale popatrzmy. Tutaj mamy bis zum. Samo bis się łączy z czwartym przypadkiem, tak jak mówiłam tam wcześniej. Zu łączy się z trzecim przypadkiem. Dlatego tutaj jest zum, ponieważ bis zum. Mogę to zum usunąć ze zdania i będę miała bis... Czekajcie, zrobię to na biało. O, tak mam. Vom 14. bis 28. Albo mogę tutaj to przywrócić. I wtedy będzie bis zum 28. Na szczęście ta końcówka tutaj będzie zawsze en, więc jest nam to łatwo tutaj powiedzieć. Treten die Besten, ja, die Besten, the best, Tennisspieler und Spielerinnen, mężczyźni i kobiety der Welt, zum ersten Grand Slam des Jahres an. Na zadanie domowe proszę poszukać w internecie czegoś na temat właśnie Australian Open i przeczytać sobie jakiś taki artykuł. Dziękuję w takim razie za uwagę i do usłyszenia za tydzień.